Film zawiera zestaw moich subiektywnych odczuć na temat Skody Kodiaq w wersji plug-in. Również dograłem pewne wskazówki odnośnie obsługi wybranych elementów tego auta. Nie zawsze musi być to intuicyjne, a obejrzeć film zawsze prościej. Również chcę powiedzieć, że w żaden sposób ten film nie był przez nikogo sponsorowany. Jest to moja prywatna inicjatywa. Chciałem po prostu pomóc komuś, kto potencjalnie może kupić taki samochód i żeby łatwiej mu było zdecydować. Jeśli chodzi o wykorzystanie tych przestrzeni na kubki, to moje doświadczenia są średnie. Taki zwykły kubek McDonalda po dużej coli wchodzi tutaj, natomiast jest przy okazji miażdżony przez takie uchwyty, które tutaj są, więc rozwiązanie tak naprawdę najbezpieczniejsze jest tu. No ale wtedy dwóch kubków nie użyjemy na raz, tak? Takie zwykłe Oshi tu absolutnie nie wejdzie. Wejdzie natomiast tu mała puszka coli wejdzie w to miejsce, ale tak właściwie ledwo co tak naprawdę wejdzie tutaj. Oczywiście w momencie, kiedy przesuniemy ten uchwyt, wsadzenie tutaj tej puszki coli jest możliwe, ale tylko do pewnego momentu. Kupiłem też takie kubki firmowe Skody i one rzeczywiście wchodzą tutaj bez najmniejszego problemu, natomiast za każdym razem ten kubek trzeba wyszarpać, jeżeli chcemy się z niego napić. Więc tak naprawdę najwygodniej jest przesunąć ten element i korzystać sobie z tych dziur w tym miejscu. W temacie czyszczenia tego ekraniku uważam, że to jest rozwiązanie zupełnie bezsensowne, ponieważ rozmazuje tylko brud, to się zupełnie nie sprawdza. Do tego celu używam ADBL Interior Cleanera na szmatkę i czyszczę ekran raz na tydzień, czasem częściej, jest w stanie idealnym. To samo zresztą ze wszystkimi tymi elementami. Samochód jest już używany prawie pół roku i nie ma śladu. Moja subiektywna ocena tego kokpitu jest całkiem pozytywna. Nie zdarzyło mi się jeszcze tak naprawdę nacisnąć niechcący tutaj i wyłączyć ten kokpit. Wszystko działa bez najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o tą górną linijkę, to można sobie dostosować ustawienie tych przycisków po prostu przytrzymując dłużej i w tym momencie z dostępnego menu mogę sobie wybrać te opcje, które mnie interesują, zastępując ten przycisk po prostu poprzez naciśnięcie danej funkcji. W tym momencie jest ona podmieniana. Kolejna sprawa, w momencie, w którym wyznaczam sobie trasę, na przykład gdzieś tam, to warto zwrócić uwagę, że po wybraniu tej trasy mam tutaj możliwość ustawienia, ile czasu będę jechał do danego miejsca lub też godziny dotarcia. I to wszystko pokazuje się też na ekranie głównym nawigacji. Tutaj, klikając, mam możliwość wyboru trasy. I wybór tej trasy odbywa się poprzez kliknięcie na te szare pola. Dopiero wtedy akceptuję daną trasę. Że nie klikamy na drogę, tylko klikamy na trasę i akceptujemy trasę. I w tym momencie możemy ruszać. Ten sam wynik tutaj pokazuje się też tu, w tym miejscu. Kupiłem samochód z tą ściętą sportową kierownicą. To jest bardzo wygodne do manewrowania. Naprawdę lubię tą część tego samochodu. Te manetki do zmieniania biegów tak naprawdę nigdy mi się do niczego nie przydały. Kierownica jest podgrzewana tutaj w tym miejscu. To jest bardzo wygodna rzecz. Warto też zwrócić uwagę, że jeżeli chce się mieć schowek na okulary, który jest tutaj, to będzie on tylko w wersjach, które nie mają dachu. Więc ja jestem taki dziwny, że wolę mieć schowek niż dach otwierany, który może tylko osłabić konstrukcję samochodu. To, co jest nieco irytujące, jest to kwestia uruchomienia samochodu do jazdy. W momencie, w którym nacisnę przycisk start i nie mam nogi na hamulcu, jeżeli chcę przełączyć drive, to muszę wcisnąć nogę na hamulec i, co gorsza, jeszcze raz nacisnąć przycisk start. Dopiero w tym momencie jestem w stanie włączyć drive. W przeciwnym wypadku to nie działa.
Więc włączając samochód trzeba pamiętać o tym, żeby położyć nogę na hamulcu, mieć taki odruch, włączyć samochód, trzymać nogę na hamulcu i dopiero włączyć drive. Uważam też, że bardzo wygodnie została opracowana kwestia tempomatu. Ja w tej chwili trzymam rękę na oparciu i po prostu podnoszę ją tutaj, mam rękę na kierownicy i w tym momencie pod tym kciukiem mam dostęp do tempomatu, mogę go dowolnie przestawiać, więc po prostu kładę tu i gotowe. Gdybym miał na kierownicy, to musiałbym trzymać tutaj rękę, co oczywiście jest też wygodne. Natomiast tak sobie opieram całą rękę na podłokietniku drzwi bocznych, kładę sobie palec, rękę mam na kierownicy i tu mogę spokojnie obsługiwać tempomat. Tak? Delikatne to jest o kilometr, mocne uderzenie to jest o 10 km. Tutaj mamy regulację odległości. Tu należy pamiętać, że najkrótsza odległość, jaką stosuję, jest i tak nieakceptowalna przez polskich kierowców i regularnie mi się wciskają przed maskę. Natomiast ten boczny przycisk służy do uruchomienia tempomatu i ustawienia nastawy przy aktualnej prędkości. Żeby skorzystać z kierunkowskazu, muszę podnieść rękę i wyraźnie nacisnąć tutaj manetkę. Obsługa lusterek. Przekręcam w lewo i mogę tym joystickiem sterować lusterkiem w dowolną stronę. Natomiast jeżeli przekręcę do tej pozycji tu, to lusterko się składa. Wracam do tej pozycji. Lusterko się rozkłada. Natomiast podgrzewanie lusterek trzeba przykręcić na tą pozycję. O, i tak zostawić. Włączanie adaptacyjnych świateł Matrix. W momencie, kiedy tą manetkę główną odepchnę od siebie, w tym momencie tu pojawia się ikonka, że światła adaptacyjne są włączone. Jeżeli chcę wyłączyć w nocy światła adaptacyjne, to muszę zrobić następujący ruch. Włączyć długie i pociągnąć do siebie. W tym momencie ta ikonka znika. Natomiast za dnia nie ma problemu, po prostu ciągnę manetkę do siebie. Ciekawych rzeczy, które tutaj odkryłem, to jest kwestia włączania świateł postojowych na jedną bądź też drugą stronę. Mianowicie wyłączam samochód, teraz manetkę kierunkowskazu naciskam w dół, następnie wysiadam z auta, oczywiście on piszczy, zamykam samochód i efekt powinien być taki, że świecić się będzie tylko jedna lampa na tą stronę, na którą włączony jest kierunkowskaz. Analogicznie świeci się lampa tylnia. W momencie, w którym chcę to wyłączyć, wsiadam do auta i kierunkowskaz podnoszę do pozycji neutralnej. Dla mnie osobiście niezwykle wygodne jest otwieranie bagażnika z tego przycisku. Ciągnę, trzymam pociągnięte do góry i bagażnik się otwiera. Moje doświadczenie jest też takie, że jeżeli jest coś z tyłu za samochodem, co nie pozwoli otworzyć klapy, to ten bagażnik się nie otworzy. Jeśli chodzi o zamykanie bez dotykania, to mam z tym różne doświadczenia. Teraz delikatnie podkładam nogę i bagażnik się zamyka. I teraz spróbuję otworzyć. Trzeba się tego nauczyć. Czasem mi to wychodzi, czasem nie, ale generalnie działa. Jak ktoś kupuje Kodiaka IV, to dobrze by było, żeby się nie zdziwił, że na wyposażeniu tego samochodu jest tylko i wyłącznie taki kabel. Typ 2 z jednej strony, typ 2 z drugiej strony. Więc jak ktoś nie ma odpowiedniego złącza w domu, ma zwykłe gniazdko, to nic nie naładuje. Nie ma takiej po prostu opcji. Trzeba się dopiero wyposażyć w odpowiednią instalację, więc ci, którzy mają początki swoje z samochodami elektrycznymi, powiedzmy, po prostu będą mocno zdziwieni, bo Skoda zostawiła ludzi po prostu na lodzie, kompletnie, tak? Bo tylko ten kabel, z tym kablem nic nie zrobicie. Jak widzicie, ten kabel jest nawet w ogóle nie rozpakowany, po prostu w ogóle go nie używam. Musiałem sobie rozwiązać ten temat sam, a temat rozwiązałem w ten sposób, że tutaj miałem kabel trójfazowy. Kupiłem sobie taki załącznik, żeby była od razu możliwość włączenia i wyłączenia całych tych trzech faz. Tutaj jest kabel trzechfazowy. No i tutaj wisi green cell hubu,
chyba najlepsze rozwiązanie jakie jest, dlatego że jak widzicie tu nie ma żadnego wallboxa. Kapitalnie upakowali całego wallboxa w tej wtyczce i wszystko pięknie działa. Więc po prostu podpinam sobie na stałe. Jak chcę ładować, to włączam po prostu. Tu w tym momencie GreenCell się włącza, więc wszystko działa i w ten sposób ładuję samochód. No bo w przeciwnym wypadku po prostu nic nie zrobimy. A jak ktoś nie ma takiego gniazdka trójfazowego, to GreenCell robi jeszcze coś takiego, to jest bardzo fajne. Tutaj jest zwykłe gniazdko 230, a tu jest końcówka, którą sobie wpinamy tą część, która wchodzi do gniazda trzyfazowego. Więc równie dobrze mógłbym w tej chwili przełączyć ten układ tutaj do gniazdka, w to miejsce, wpinać sobie tutaj tą czerwoną końcówkę, tą czarną końcówkę wpinam tu i się ładuje. To jest najlepsze rozwiązanie, bo GreenCell Hubu można sobie po prostu wziąć ze sobą w podróż, wziąć tą końcówkę i ładować się oczywiście. Natomiast tak jak wszędzie się mówi, ładowanie z gniazdka 230 nie jest specjalnie efektywne. No i po prostu często może doprowadzić do jakiejś awarii w instalacji domowej, tak? Więc trzeba mieć pewność co do tego gniazdka, absolutną. Sam proces ładowania, który wykonuję praktycznie codziennie, odpinam sobie GreenCell Hubu. Załączony jest już w tej chwili, także on jest w porządku. Odblokowuję go tutaj na tej końcówce. Oczywiście tu w tym przypadku mam możliwość, ponieważ jest gniazdo trzyfazowe, ładowania z 3 prędkościami low, mid oraz high, czyli jakieś 4 kWh, 7 i 11 i rzeczywiście to działa, ale ja zawsze ładuję na 4, bo nigdzie mi się nie śpieszy. Otwieram gniazdo ładowania, podchodzę z moim GreenCell Hubu, wpinam. On tutaj reaguje już białą diodką, że kabel jest podpięty i za chwilę jak zacznie ładować, to przełączy się na zielony. No i już rozpoczął ładowanie z prędkością 4,1 kWh. Łącze mam w najmniej korzystnym miejscu w garażu, ale jak widać ten kabel spokojnie wystarcza do tego, żeby obejść cały samochód i żeby ładował się bez najmniejszego problemu tutaj w tym miejscu. Tutaj mam stację Carol City przy pracy. Podpinam i włączam w aplikacji. W aplikacji naciskamy przycisk ładuj i po zakończeniu jesteśmy obciążani kwotą zgodną z cennikiem. Natomiast trzeba pamiętać, że w niektórych miejscach operator nakłada dodatkowe opłaty za postój naładowanego auta. Dlatego jeżeli nie ma nas przy aucie, to możemy zdalnie się z nim połączyć, zmniejszyć prędkość ładowania samochodu, co wydłuża jego postój, bądź też zwiększyć limit ładowania baterii, co również wydłuży jego postój. Skorzystałem z tego niejednokrotnie. Komunikuje się i włącza i ładuje. Ale to zawsze sprawdzić, do kiedy będzie się ładował samochód. U mnie do 10:42. Klikam na szybę, żeby jej nie porysować. Stosuję to. Włączam samochód. Pojazd. Na zewnątrz. Wycieraczki w położeniu serwisowym. Zastosuję wycieraczki Bosch Aero Twin w rozmiarze 650-530, model A638S. Jak widać, ten model pasuje idealnie. Wciskam ten przycisk, wysuwam, bierę nową wycieraczkę, podnoszę i wciskam do opału. Wyłączam połączenie serwisowe. Nie dotykam ani gazu, ani hamulca.
On się zatrzymuje w takim bezpiecznym dystansie. Napisał, że jest gotowy do pracy. Sam zwiększa mu prędkość do 60. Odjeżdżam, włączam mu track assist 70. On już łapie ten pas, już jest na zielono, więc już jest złapane, wszystko jest ok. Delikatny ruch w dół, zmniejszam prędkość o 1, duży ruch o 10 w dół. Duży ruch teraz jest o 10 w górę, duży ruch w dół o 10 w dół. Kierownicę tak tylko trzymam kontrolnie, tak? Delikatnie, ledwo co trzymam, on sobie sam skręca, teraz ładnie, trzyma się tych pasów. Delikatnie tylko trzymam tą kierownicę, ledwo co. Sam zwalnia, hamuje. No teraz muszę sam zahamować, już tego oczywiście nie wyczuję. Auto hold włączony. Nie trzymam nogi. Dodaję gazu. Track assist do 70 już puszczam. Teraz zmiana pasa. Nie dotykam nic. No i on sobie przyspiesza do tych 100 na godzinę. Zjeżdżam na pas. Track assist wciskam tu w tym miejscu, 100 na godzinę i gotowe. Samochód się prowadzi, trzyma, można wygodnie oprzeć rękę i jedziemy. To jest dystans najkrótszy w tej chwili ustawiony do samochodu poprzedzającego. Dojeżdżam do autostrady, jestem w trybie e-mode. Bateria 44%. No i dojadę teraz na maksymalną prędkość 140 na godzinę. Naciskam gaz do dechy. I 140 jedzie w trybie e-mode. Zużycie. Więcej nie pojedzie. Przy skrętach i przy węzłach autostradowych pokazuje się tak ciekawie nawigacja z rozpisaniem na pasy. Teraz zmieniam pas i on powinien zaraz sam sobie dodać gazu. Dodaje, przyspiesza, zjeżdżam, nic nie dotykam na dole, na górze tu już wchodzi w ten tryb. Tu też trzeba zwrócić uwagę, że on widzi ten samochód na lewym pasie, w tej chwili tą Skodę. I będzie dostosował prędkość do samochodu na lewym pasie. Jeżeli by się chciało zwiększyć prędkość, wyprzedzić go prawym pasem, trzeba by było dodać gazu. No, na przykład w tej chwili nie mogę przyspieszyć, bo jedzie ten samochód na górze z tą lawetą i nie daje rady. Muszę dodać gazu i teraz mogę przyspieszyć. No oczywiście to muszę zwolnić w tej chwili. On w tej chwili sam zwalnia, bo już dojeżdża do węzła, widzi to, sam zwalnia. Natomiast rekuperację mam ustawioną bardzo silnie, więc jak zwolnię w tej chwili tempomat, nie dotykam hamulca i on praktycznie sam hamuje, rekuperując do zera. Teraz parkowanie, włączam Park Assist. On sobie już tutaj skanuje. W momencie, kiedy samochód znajdzie miejsce, trzeba nacisnąć hamulec, wtedy pojawi się przycisk. Start. Parkujemy automatycznie. No i gotowe.
Znalazł miejsce, naciskam start. Koniec. Tak zaparkował równolegle. No w miarę spoko. Ciekawą opcją w aplikacji MySkoda jest również możliwość zdalnego włączenia schładzania bądź też ogrzewania auta, z czego często korzystam. Tutaj na dole klikam na temperatura docelowa. Mogę sobie ustawić temperaturę, jaką chcę. Również podgrzewanie szyby. Pod tymi 3 kropkami jest możliwość zmiany podgrzewania foteli. Można podgrzewać 2 fotele i kierownicę. Zapisać to. I w momencie, kiedy chcę ogrzać samochód, po prostu naciskam start i on przez 30 minut będzie ten samochód doprowadzał do temperatury, jaka jest tu ustawiona. Z moich doświadczeń wystarczy zrobić to na 10 minut przed wyjściem do samochodu i gotowe. W temacie zużycia energii, jak również ilości paliwa, od jakiegoś czasu rejestrowałem sobie tutaj te dane i jak widać tu jest kolumna data, prędkość średnia, kilometr, dystans, czas, zużyta benzyna, jak również kilowatogodziny i temperatura, w której jeździłem. Natomiast tutaj jest dosyć istotny ten tryb mode, który pokazuje, czy jeździłem w trybie hybrydowym, czyli benzyna plus bateria, czy tylko i wyłącznie elektrycznym. Do pracy mam 30 km, więc tak naprawdę po naładowaniu akumulatora do 80%, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, bez ładowania jestem w stanie wrócić do domu i dojechać do pracy i to spokojnie wystarcza. Zużycia na tych odcinkach, jak widać, to jest około 35 minut jazdy. To są na poziomie 26-20 kWh. Widać wyraźnie, że w tej chwili, kiedy miesiące są chłodniejsze, to zużycie troszeczkę wzrasta. Natomiast jest to jazda po obwodnicy całkiem dynamiczna i nie wydaje mi się, żeby to były jakieś kolosalne zużycia w porównaniu do innych aut. Naturalnie Tesla tutaj wygrywa, no ale jest to w 100% samochód elektryczny. Z ciekawych rzeczy tutaj również były dłuższe trasy. Takie trasy się tutaj pojawiają w tym miejscu. To była trasa do Torunia i z Torunia, jak widać, bardzo podobne odległości. Prędkości były na autostradach bardzo konkretne, około 140. W każdym razie widać, że zużycie było tutaj na poziomie 6 kWh, jeśli chodzi o baterię, i 7-6 litrów benzyny. Samochód był doładowany na maksa, pełne obłożenie osób, 5 osób, bagażnik załadowany, prędkość dynamiczna, żadnego ładowania po drodze, bez najmniejszego problemu te dystanse zostały przeze mnie pokonane. Podsumowując, wydaje mi się, że samochód jest świetną alternatywą dla osób, które boją się przejść w 100% na samochód elektryczny, co jest oczywiście zrozumiałe, natomiast chcą korzystać z tej wygody podróżowania na prądzie do pracy w dniu codziennym. Dla mnie niezwykle wygodne było również to, że ja wreszcie wjeżdżam do garażu i w garażu nie śmierdzi spalinami, jest cisza w trakcie jazdy, nie ma żadnego hałasu. Samochód bardzo dynamicznie reaguje na gaz, błyskawicznie przyspiesza, bo jest to ewidentnie cecha samochodów elektrycznych. A jak skończy się bateria, to samochód bezgłośnie przechodzi na silnik spalinowy, więc nie trzeba się przejmować żadnych dużych dystansów i brakiem dostępności do stacji ładowania. Korzystałem z tego na długich trasach i nie trzeba było ładować samochodu w najmniejszym stopniu. Wszyscy asystenci działają całkiem ok. Są oczywiście drobne błędy dotyczące działania Track Assist,
Wiem, że są one objęte akcją serwisową w tej chwili, natomiast wyeliminowanie tego na pewno ten samochód znacznie poprawi. Ogólnie rzecz biorąc uważam, że jest to samochód bardzo dobry i wygodny do jazdy. Rozważałem zakup Volvo XC60 w tej samej wersji. Jeździłem tym samochodem i nie mogę powiedzieć, że Kodiaq jest jakiś od niego gorszy. Na pewno czuć prestiż Volvo i jakość wykonania, natomiast tutaj wszystko jest naprawdę super. Przewagą Kodiaqa była oczywiście ilość miejsca w porównaniu do Volvo XC60. Było to dla mnie osobiście zbyt małe auto do tego, żeby przewozić całą rodzinę z bagażami. Naturalnie Volvo to Volvo, Skoda to Skoda i nie będę się tutaj kłócił odnośnie jakości wykonania tych dwóch samochodów czy renomy firmy. Generalnie uważam, że samochód jest bardzo, bardzo dobry i jestem z niego zadowolony.